No i wyjeżdżamy, zobaczcie jak ona jest przecięta. Perfekcyjnie, idealnie. To jest długie zlecenie, jesteśmy już tutaj ponad miesiąc. To jest lina diamentowa, która tnie ten wiadukt. To jest maszyna do cięcia betonu. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ja jestem tutaj w roli obserwatora. Oho, blum. Pytaliście kiedyś w komentarzach, czy to trzeba dużo siły, żeby taki element utrzymać, czy to mocno szarpie na tych linach. No tak. Operator musi być cały czas jak rewolucjonista u Mao, czujny. Nigdy w historii kanału nie mieliśmy tylu zapytań o konkretną akcję. Jesteśmy w Iławie, jest godzina przed północą. Demontujemy tutaj jeden wiadukt nad torami kolejowymi już kolejny miesiąc. To jest most drogowy, który przebiega nad koleją. Tam go będziemy odkładali, tam stoi sobie kopareczka. Z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich mieszkańców Iławy. Jesteśmy tutaj bardzo serdecznie przyjmowani. Nasza akcja dźwigowa cieszy się dużą popularnością. Także bardzo dziękujemy za to, że możemy w tak przepięknym mieście pracować i za to, że Iława ma tak wspaniałych mieszkańców. Tak głośno było o tej rozbiórce, to nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jesteśmy. Dzisiaj pracujemy żurawiem Demaga C800 oczywiście, największym samojezdnym, który obecnie mamy w naszej flocie. Żuraw jest doposażony w pełną przeciwwagę 160 ton balastu oraz w Y, tutaj możecie go zobaczyć z tyłu. Tak jest, mamy dwa pasy, to są bodajże chyba 80-tonowe, belkę trawersową o udźwigu maksymalnym 175 ton. Prace są wykonywane za pomocą cięcia. Tutaj nie ma palenia, tylko jest po prostu cięcie. Możecie sobie zaobserwować, to są takie linki do cięcia betonu. Z jednej i z drugiej strony po przecięciu po prostu jak element jest całkowicie odcięty, podnosimy go naszym żurawiem do góry. No, bardzo dziękujemy za gościnność generalnemu wykonawcy, czyli firmie Intop Warszawa, a także naszemu zleceniodawcy, czyli Polskiej Grupie Wyburzeniowej. Mamy przyjemność realizować z jedną i z drugą firmą kolejne zlecenia, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ja jestem tutaj w roli obserwatora. Nie będę się tutaj panom włączał w robotę, dlatego że wiedzą co robić. Prace trwają już tutaj drugi miesiąc, także będziemy tylko podziwiać i ewentualnie coś tam skomentuję. Jedziemy z elementem, zaciągamy do góry. Łańcuszki się układają. W pierwszej kolejności będzie demontowana ta powierzchnia drogowa. Operator Przemek mówi, że też jest bardzo serdecznie przyjęty przez mieszkańców Iławy. Dziewczyny nie chcą dać mu spokoju. No, jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem serdeczności mieszkańców tego miasta. Po raz kolejny to podkreślę. No i miło się tutaj pracuje, po prostu. Fajnie jest mieć przeświadczenie, że to co robimy daje pozytywny odbiór i bardzo się z tego cieszymy. Dobrze, no teraz na razie panowie tutaj widzę kontrolują sobie bajerę, zaciągają powoli ciężar. Jeszcze tutaj widzę, że docinają, tak jak możecie sobie zobaczyć, może przybliż. To jest maszyna do cięcia betonu. Z jednej strony jest linka i z drugiej strony jest taka sama maszyna. Obok jest woda, jest to schładzane, żeby się to, prawda, nie przegrzało. Pracujemy tylko nocą. To są prace specyficzne, ponieważ odbywają się one na wyłączeniu kolejowym. Prąd jest wyłączony na czas pracy. No i takie rzeczy tylko nocą. To jest długie zlecenie, jesteśmy już tutaj ponad miesiąc. Myślę, że jeszcze z jakieś 1,5 tygodnia, 2 tygodnie tutaj te prace będą trwały. A potem jedziemy na kolejne zlecenia. Przy takich długotrwałych akcjach oczywiście dużo rzeczy ustala się na bieżąco ze względu na czas trwania, natomiast plany podnoszenia były opracowane dużo wcześniej przez nasz dział technologicznych. Pozdrawiamy serdecznie naszych technologów. Samo ustawienie żurawia z jednej i z drugiej strony obiektu było przez nas opracowane. No. To jest lina stalowa, nie? To jest diamentowa lina. To jest lina diamentowa, która tnie ten wiadukt. Za blisko nie podchodzimy, bo jak się urwie, to ręka, noga, mózg na ścianie, ale nie urwie się. Ale zawsze coś nowego wam pokażemy, bo wcześniej jeszcze nie pokazywaliśmy cięcia. Z panem kierownikiem zamieniliśmy przed chwilą 2 zdania. Nasz operator dostał pochwałę, także bardzo jest nam miło to słyszeć. Także Przemek, szacun.
Tak dalej. I ława. Tak, muszą przeciąć po prostu. Nie podkuwają tutaj, nie palą, tak jak zazwyczaj to widzieliście na demontażach, tylko tutaj jest po prostu cięcie betonu. Pierwszy raz baliśmy się, że się spóźnimy, ale zdążyliśmy. No, bo zazwyczaj na kolei jest tak, że wyłączenie jest tak od północy, to mówię, dobra, to zanim wyłączą, to jest wpół do pierwszej, pierwsza, no ale 23:30 telefon od Przema, że już zaczynamy, więc zebraliśmy się szybko, ale zdążyliśmy, jesteśmy na czas. Najważniejszego momentu nie przegapiliśmy, no i pokażemy Wam to, co najpiękniejsze. Tutaj dwa słowa zamienię z panem kierownikiem, właśnie zapytałem go, byłem pewien, że to cięcie idzie idealnie prosto, no i że ten demontaż jest utrudniony, dlatego że wtedy tabelka musi idealnie równo do góry wstać. Ale się myliłem, dlatego nawet jak widzicie, ta maszyna do cięcia z tą linką diamentową, ona jest delikatnie pod kątem, dlatego jest pod kątem, że w momencie, po pierwsze, tabelka lepiej wstanie, jeżeli jest cięcie robione nie idealnie równo, tylko w poprzek. A dwa, nawet jakby, nie wiem, trzeba było ją delikatnie potem położyć, to jest szansa, że ją położymy, ona po prostu nie wisi sobie samoistnie w powietrzu. Zbliżymy jedną odciętą belkę, która była odcinana niedawno, przed chwilą w zasadzie, i pokażemy Wam, jak to wygląda na zbliżeniu. Tutaj, tak jak widzicie, doskonale to widać na tamtej skrajnej belce. Macie teraz zbliżenie. Za barierkami jest już tylko linia kolejowa i tory. Wcześniej mieliśmy po tamtej stronie żuraw ustawiony i całą tą część mostu żeśmy po tamtej stronie demontowali. Spróbujemy Wam teraz pokazać ten moment, jak ta linka po prostu sobie tak spada, jak to cięcie ma się już ku końcowi. No, docinki już mają się ku końcowi, zaraz będziemy podnosili beleczkę, pierwszy element. Mamy mieć według wskazań zleceniodawcy, ma być waga 42 tony. Cięcia mamy zakończone, tam widzicie, możecie zaobserwować, z jednej strony ta beleczka już sobie wstała, ten element. Panowie teraz pewnie poodkręcają maszyny do cięcia betonu i będziemy odkładali belkę. Będziemy się z nią obracali w prawo, tam nie widać, bo akurat nie ma oświetlenia, ale będziemy tutaj z prawej strony dźwigu tą beleczkę odkładali, a następnie w późniejszym czasie zostanie ona skuta. Tu na co musi zwracać uwagę operator, tutaj panowie muszą zwracać uwagę, czy ta belka się w żaden sposób nie klinuje gdzieś tam i czy ona w miarę równo wstaje. Ciekaw, jak ten element stanie, bo widzę, że teraz właśnie poszło. Odcinają tutaj panowie. Zabezpieczenie jedno wykręcają. Nie wiem, czy ona się jeszcze nie przechyli troszeczkę na lewą stronę. Raz tutaj właśnie panowie mieli taki przypadek, że wszystkie wstawały fajnie, ale przy jednym podnoszeniu jedna z belek po prostu na łańcucha okręciła się i szła troszeczkę nierównomiernie. Sam nie wiem dlaczego, może łańcuchy się gdzieś tam zaklinowały, zablokowały i delikatnie ją obróciło. Zobaczymy, jak będzie z tą belką. No i wyjeżdżamy, zobaczcie, jak ona jest przecięta. Perfekcyjnie, idealnie. Teraz tutaj muszą też panowie patrzeć, czy jak ona będzie wstawała tak, czy tak, żeby po prostu z żadnej strony ona się nie zaklinowała. Jedziemy. No, nie chce stać tamta strona jeszcze, ale idzie, dobra. Przy demontażach jest to, że zawsze nie jest powiedziane, że ten ciężar będzie szedł idealnie równiutko. Ale wstało fajnie. Elegancja. Ogólnie wolę robić niż stać i gadać. No ale cóż, skoro personel jest wykwalifikowany i radzą sobie przez 1,5 miesiąca, no to nie będę im podpowiadał, bo nie ma sensu. Pytaliście kiedyś w komentarzach, czy to trzeba dużo siły, żeby taki element utrzymać, czy to mocno szarpie na linach. No tak. Teraz zwłaszcza przy tym, tak jak możecie zaobserwować, on troszeczkę odjechał
w lewą stronę. Ale potem jak już ciężar jest całkowicie w powietrzu, no kontrola, no wiadomo, im cięższy ładunek, tym ciężej go utrzymać. Ważna jest tutaj siła wiatru też również przy tym, zależy jaka jest powierzchnia ładunku, no ale dzisiaj akurat jest spokojnie, jeżeli chodzi o wiatr, także tutaj to nas nic nie ogranicza. Nie będę jak Maliniak, nie będę mówił, sam bym to lepiej poprowadził, ale jest to prowadzone bardzo dobrze, póki co. Nie mam żadnych uwag, nie zgłaszam zastrzeżeń. Tutaj są jeszcze pod spodem jakieś chyba rury gumowe. Panowie będą chcieli je podpiąć jakoś. Najważniejsze przy tych pracach, w ogóle przy pracach dźwigowych jest to, że pośpiech nie jest wskazany. Dobra, poszło im na tą stronę trochę. Ładnie to idzie, ale... No i zasada numero uno, nie stoimy pod ciężarem, pod żadnym pozorem. Teraz możecie zaobserwować ogrom tej belki, jaka ona jest duża, ile tam było cięcia, bo z góry tego nie było widać. Powolutku zaczynamy się obracać w prawo. Wysoko przejeżdżamy, ale to widzę po to, żeby sobie panowie przejechali nad wszystkimi lampami, nie lampami i tak dalej. Pięknie. No i teraz jedziemy sobie dołek. A wiem dlaczego tak wysoko, żeby te linki tam, jakiś kabel po prostu wisi chyba. Tak. I żeby ten kabel o nic nie zahaczył, dlatego podnieśliśmy ją tak wysoko, tą belkę. Prosta sprawa, teraz odkładamy belkę, niby nic skomplikowanego, no ale operator musi być cały czas jak rewolucjonista u Mao, czujny. Taka była sentencja w książeczce Mao. Pan profesor Kaute na wykładach mi mówił, że musieli się uczyć w czasach świetności takich właśnie bzdet. A bzdety zawarte w książeczce Mao były między innymi takie, że rewolucjonista musi być zawsze czujny. Operator dźwigu tak samo. Wybaczcie mi, że nie podchodzimy jakoś super blisko, ale tak jak mówię, no ja dzisiaj jestem obserwatorem, też nie będę psuł tutaj chłopakom komfortu roboty, także jesteśmy z boku, filmujemy sobie to troszeczkę z dalsza. Panowie teraz kantówy podkładają, żeby wyjąć łańcuchy spod tej belki po odpięciu. No i specyfika demontaży jest taka, że no, nigdy nie jesteście w stanie czasowo tak naprawdę przewidzieć. Możecie sobie oszacować. Zresztą na wielu robotach takich, które są ciężkimi podnoszeniami. Wczoraj panowie zdemontowali 3 belki, dzisiaj może zdemontują jeszcze jedną. Ale tak jak mówię, to zależy od wielu czynników. Od cięcia, od tego, no po prostu... No dzisiaj troszeczkę dłużej trwało cięcie tego betonu. Ale nie zawsze wszystko idzie tak, jak sobie człowiek zaplanuje, no po prostu pewnych rzeczy nie jest się w stanie przeskoczyć. Najważniejsze bezpiecznie. No i to, co już parę razy mówiłem na naszych filmach, jeżeli macie demontaż, zawsze bierzcie odpowiednio większy dźwig z dużym zapasem.
Nieważne, że to wystarczy mniejszy teoretycznie. Wiele razy zaskoczyliśmy się i byliśmy po prostu w cudzysłowie do przodu na tym, że mieliśmy większą jednostkę przy demontażach. Jak coś montujecie, to jest różnica taka, że zawsze podnosicie ciężar z ziemi i możecie sobie oszacować. Wezmę, nie wezmę, zrobię, nie zrobię, tak? A jak macie zapięte na dalekiej odległości, tak jak jest tutaj, macie ten ciężar oszacowany, ale nigdy nie jesteście w stanie co do tony przewidzieć, ile to będzie dokładnie ważyło. Zawsze załóżcie sobie zapas. Jak już ciężar jest odcięty, odpalony, no tutaj jest jeszcze możliwość, bo tak jak wcześniej wspominałem, tabelka jest przecięta w taki sposób, że no można ją odłożyć, tak? Po to jest właśnie to cięcie robione nie idealnie równo, tylko w poprzek. No natomiast jak już macie zapięte i macie demontaż, no to nie ma, jak zwłaszcza jeszcze tutaj jest most, jest to na poziomie 0, ale jak macie gdzieś jakiś taśmociąg wysoko zapięty, no to już nie ma zmiłuj, tak? Tylko jak macie zapięte, odpalone, to co z tym zrobicie? No, jedziecie, tak? Na dół. Więc musicie mieć duży zapas zawsze przy demontażach. A zrobiliśmy troszeczkę tych demontaży. Sam osobiście też parokrotnie siedziałem na mniejszych, większych jednostkach przy demontażach. No miałem taką sytuację, żuraw 50-tonowy akurat, wtedy taki zbiornik demontowałem. Miał ważyć 12 ton, ważył 20, nie? No. Troszkę się tam nakłałem na tej robocie. I to było ostatni raz, no nigdy więcej, po prostu ma być większy, koniec. Powolutku opuszczamy. Zobaczymy, jak to się zachowa. Bum! Łapa się układa na macie stalowej, zawsze jest takie plum. To jest ten dźwięk, jak się łapa układa na macie. Opowiadałem kiedyś o tym w biurze na jednym z odcinków, jak pan z BHP, jak tak pykło troszeczkę mocniej, stracił się momentalnie. Teraz kładziemy belkę, odkładamy powolutku. Ona tutaj zawsze przeskoczy, delikatnie, bo delikatnie, no ale zawsze te łańcuchy mogą szarpnąć. No tutaj już w tym momencie nie zrobimy nic. To jest cały czas kontrola, no te łańcuchy teraz zaczną przeskakiwać, bo nie ma możliwości, żeby nie przeskoczyły, no niestety. To jest specyfika demontaży. O właśnie. Ale tu właśnie jest doświadczenie operatora potrzebne, żeby to powolutku odłożyć. No, krótka akcja takiego odkładania nie pokazywaliśmy jeszcze. Czasem się zdarzy, że te po prostu elementy, tak jak mieliśmy w Katowicach, że one siądą sobie idealnie. No a niekiedy jest on na tyle nieforemny, zwłaszcza tutaj jak mamy cięcie, że no po prostu one idą na jedną bądź na drugą stronę. Ale widzę, że tam się sparło na tych elementach, które wystawały z tej belki. Już powolutku te zawiesia robią się luźne. No i już jest zluzowane. Oho, blum. Mamy to. Znaczy no przy tego typu pracach to, że te zawiesia czasem szarpną w jedną, w drugą stronę, no to jest normalne. Tutaj i tak brawa dla Przemka, bo elegancko to położył. No, doświadczenie, dar nieba. Masz, gdy już ci nie potrzeba. No i po sprawdzeniu, że tabelka już się sparła, że leży, teraz całkowicie opuszczamy trawersę i odpinamy zawiesia. Powiem, że tam panowie od cięcia, chłopaki już nie marnują czasu, tylko podpięli maszyny do cięcia i przecinają kolejny element. Zanim zaczniecie też narzekać w komentarzach, że nie do końca tutaj wszystko przez tą kratę widać, przez to ogrodzenie, no to jest robota, tak? Tak jak mówię, nie będziemy przeszkadzać, też filmujemy i staramy się nasze filmy robić w taki sposób, że pokazujemy to tak i filmujemy w taki sposób, żeby ekipa miała komfort swojej pracy, żebyśmy nie przeszkadzali. No co innego by było, gdybym ja odpowiadał, gdybym ja tam latał z radiem, to może bym się pokusił na to, żebyśmy weszli za to ogrodzenie. Ale tutaj absolutnie nawet nie miałem, ani myślałem, żeby tak robić, po prostu dlatego, że no tak jak mówię, nie chcę przeszkadzać nikomu, tak? Panowie teraz wyciągają sobie zawiesia, no i pewnie będą podpinali drugi element niebawem, jak wyjadą z tymi łańcuchami. No i zobaczymy, no mają 1,5 godzinki jeszcze wyłączenia.
panowie odpinają, no i mam jeszcze takie szybkie przemyślenie i wspomnienie jedno związane z tą robotą, bo to no ona już trwa, ale siedzę sobie kiedyś pewnego dnia w biurze, dzwoni do mnie mój pracownik Bogdan ze szpitala, życzę mu dużo zdrowia, trzymaj się Bogdan. I mówi, że gratuluję. Ja mówię, czego gratuluję? No bo siedzi sobie, leży sobie na łóżku i ogląda Teleexpress, a tam materiał z Iławy z naszym sprzętem w roli głównej, z sołtysem. Także no powiem szczerze, nie sądziłem, albo inaczej, moim marzeniem było właśnie zawsze to, żeby moje nazwisko, sołtys, nasze nazwisko było kojarzone z dźwigami. I nieskromnie muszę powiedzieć, że pomału nam się to udaje. Jesteśmy rozpoznawalni, to co robimy przynosi efekty pozytywne, mamy pozytywny odbiór, z czego się bardzo cieszymy. I tak jak zaczynaliśmy na poważnie marketing jakieś 10 lat temu, to właśnie marzyło mi się, żeby ta moja nazwa, to moje nazwisko było kojarzone w kontekście dźwigów, żeby było rozpoznawalne. I to się właśnie dzieje, z czego jestem niezmiernie dumny. I oprócz tego, że sama robota przynosi mi dużo satysfakcji, to ten kanał i te filmy, które tworzymy, te treści, które Wam przedstawiamy, przynosi to efekty, daje to dobre, pozytywne rezultaty. Mistrzostwo świata kład. No kurwa. Mówiłem, kurwa, No i sami słyszeliście, tak? Może to pójdzie, no. To jak kładł tą belkę Mistrzostwo Świata, no ale to tak to właśnie się ma odbywać. Więc jeżeli potrzebujecie solidną ekipę do demontaży ciężkich elementów, dzwońcie po sołtysa Stychów. Jeżeli podoba Wam się ten film, zalajkujcie. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, koniecznie zasubskrybujcie i czekajcie na kolejne ciekawe materiały.